Witam moi drodzy bardzo serdecznie, z tej strony Aśka, witam się z Wami na moim kanale i zapraszam Was na trzeci z serii warsztat albumowy naszych pór roku skraperki. Przed nami jesień. Mamy 4 pory roku, wiosnę już sobie wykonaliśmy, lato również. Przyszła czas na piękną, ciepłą, no i u nas cudowną polską złotą jesień. Mam nadzieję, że przy tym warsztacie będziecie bawić się wyśmienicie. Przygotowałam dla Was tutaj fajne opcje. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Pamiętajcie też o tym, że zbieramy naklejeczki, czyli kto zakupił już wiosnę, kto zakupił już lato i teraz zakupi jesień i jeszcze przed nim zostanie tylko zima, która pojawi się prawdopodobnie w październiku, zbierze wraz z tym zimowym warsztatem, otrzymacie zestaw, taki niezbędnik skraperki. Myślę, że fajne przyda się, które przydają Wam się też w pracy. Myślałam nad tym, planowywałam to bardzo długo, więc mam nadzieję, że będziecie z tego zadowoleni. Ja się cieszę ogromniście. No i pozostaje mi, słuchajcie, zaprosić Was na kolejny z serii warsztacik Jesień skraperki. Co będzie działo się w jesieni, jak on wygląda? No do szczegółów zapraszam Was już do filmu. Zapraszam zatem, moi drodzy, do prezentacji tego albumu, który przygotowałam w naszej trzeciej już z kolei części pór roku skraperki, czyli jesieni skraperki. Jesień, pora pełna barw, kochani, taka polska jesień, przepełniona takimi ciepłymi promykami słońca, które jeszcze gdzieś tam nam się pojawiają. Mam nadzieję, że ten album sprawi Wam też takie wrażenie i da Wam też tak wiele radości, jak dał mnie. Mam go na odwrót. O, on musi być tak. Albumik jest, jakby wiecie, serią, więc on jest podobny do tych poprzednich, które były. Pracować będziemy na kolekcji Mintaya Autumn Splendor. Ze względu na to, że ta kolekcja bardzo szybko się wyprzedała, też ilość warsztatów będzie dosyć ograniczona. Ja rzadko kiedy to robię, no ale wiecie, papierów już nie ma za bardzo, więc trzeba będzie postarać się to jakoś wszystko, słuchajcie, w miarę poukładać. Ja jestem przygotowana na jakąś ilość warsztatów, więc mam nadzieję, że też dla wszystkich, którzy będą chcieli tworzyć ze mną ten album, tych pakietów nie zabraknie, aczkolwiek no, jeżeli Wam będzie zależało, to no, warto zwrócić uwagę na to, że ta ilość będzie jednak tych warsztatów ograniczona. Tak jak już wspominałam, słuchajcie, ostatnią z serii naszych pór roku skraperki będzie zima skraperki, a wraz z nią poleci do Was upominek, prezencik z niezbędnikiem skraperki. Wiosnę już mamy zaliczoną, lato, przed nami jesień, więc zostanie nam jeszcze tajemnicza zima, na którą też, słuchajcie, przygotowałam coś fajnego. Mam nadzieję, że też Wam się to spodoba. No, zatem pozostaje mi zaprosić Was do prezentacji jesieni skraperki. Tradycyjnie, moi drodzy, zakupując warsztat online, otrzymujecie cały zestaw materiałów. Wszystko, co potrzebne jest do przygotowania tego albumiku, który za chwileczkę zobaczycie, znajdziecie w swojej paczuszce. Zawsze znajdzie się też jakiś gratisik miły. Mam nadzieję, że to też sprawia Wam radość. Wszystkie materiały w tym zestawie warsztatowym są. Otrzymujecie dostęp do kursu i powolutku, bez pośpiechu, taki album razem ze mną przygotowujecie. Myślę, że warsztat prowadzony jest jasno, wyraźnie, nie ma tam żadnych jakichś wątpliwości, jeżeli się pojawiają, zawsze jestem do dyspozycji. No i tak jak też już wspominałam, Wy musicie zadbać tylko o te podstawowe narzędzia, czyli coś, żeby zbigować, żeby sobie uciąć ten papier, jakąś większą, jakiś trymer, gilotynę, klej, nożyczki, matę, która zabezpieczy Wam miejsce pracy i tak naprawdę wszystko dostajecie już jakby w tym pudełeczku, które otrzymujecie. Jest całe szczęście, siadacie i pracujecie z albumikiem. Jak wygląda album? Słuchajcie, trzecia część, nasza jesień skraperki. Jest tłuściutki, powiedziałabym. Jest przyjemnie taki, wiecie, solidny, mocny. Bardzo dużo radości miałam tworząc go. Zresztą ja, wiecie, uwielbiam albumy, więc dla mnie każdy album to ogromna radość. Albumik jest w etui, tak jak wszystkie pozostałe pory roku, które razem tworzyliście. Mamy tutaj z takimi dynieczkami, więc tak no, nawiązuje to tematycznie. Nawet płócienko jest tutaj pięknie dopasowane do tego klimatu, który
w którym będziemy tutaj, słuchajcie, działali. Albumik, słuchajcie, swoją wielkością oczywiście sobie go odpinamy, wyciągamy z etui, no i mamy już tutaj przed nami, nie, tak odwróciłam sobie źle. Mamy przed nami nasz albumik, którego wielkość jest tradycyjnie, tak jak tych poprzednich, 16,5 na 21 cm. Grzbiecik ma na 9. Pracujemy tutaj, słuchajcie, z płótnem. Jest bardzo solidny. To, czego nauczycie się przede wszystkim w tym warsztacie, to jest praca z płótnem, wiecie, estetyczną, taką dopracowaną bazą z płóciennym systemem Hidden Hinge z plusem. On jest na plusiku, żeby tu wszystko fajnie pracowało. Będzie też mocowanie kart boczne, czyli karty wsuwane będą bocznie, jak praktycznie sobie to rozwiązać. Myślę, że tutaj znajdziecie też ciekawe, urozmaicone systemy pop-up, które są dostosowane do tradycyjnych rozmiarów zdjęć, czyli tutaj chyba wszystkie są na 10 na 15, więc tam nie ma raczej. No i najważniejsza rzecz, jak pracować, aby w takim niewielkim albumie też zmieścić, słuchajcie, ponad 150 zdjęć, bo taką ilość zdjęć tutaj spokojnie zmieścimy. 100 zdjęć wchodzi na tylko maty, które są przygotowane. Nie liczyłam kieszeni bocznych, takich wsuwanych, dodatkowo elementów, więc na samych miejscach, które są przeznaczone, wiecie, te karty maty, wyjdzie 100 zdjęć, a ile ich jeszcze wejdzie do wszystkich kieszeni, zakamarków, kopertek i tak dalej, no to słuchajcie, co najmniej te 150 zdjęć album bez problemu pomieści. No i to, co najważniejsze, w formacie 10 na 15, więc mimo jego takich może i niewielkich rozmiarów wyjdą zdjęcia 10 na 15, chyba tylko w dwóch miejscach jest 9 na 13. No i co najważniejsze, słuchajcie, przy takim warsztacie, to co ja też bardzo lubię i co pokazuję w moich warsztatach online, to jak pracować, aby jak najmniej ścineczków zostało, aby maksymalnie wykorzystać materiały, więc zobaczycie sami, że tych ścinków, tych resztek nie zostanie nam zbyt wiele, a nawet jeżeli tak się zdarza, to my to wykorzystujemy na maksiora. No i co, kochani, raz jeszcze 21 na 16,5, 9 grzbiet, system Hidden Hinge na plusie. Otwieramy sobie, słuchajcie, nasz albumik i już tutaj na przodzie mamy taki nasz pierwszy pop-upowy elemencik. Troszkę się napracowałam, żeby go tak przystosować, żeby on pasował na zdjęcia 10 na 15, bo na tym mi zależy, że kiedy ja wykorzystuję elementy pop-up, chcę, aby mieściły one pełnowymiarowe zdjęcia. Ja sobie tylko zerknę, czy wy mnie tu będziecie widzieć, bo ja się tak przesuwam z tym albumikiem. Ok. Myślę, że tu mnie będzie dobrze widać, będziecie wszystko widzieli. I mamy tutaj, słuchajcie, takie fajne i ciekawe rozwiązanie, które jest taką wielką radochą za każdym razem, kiedy ja sobie go tutaj otwieram, wiecie, i zamykam. Pięknie on sobie tutaj pracuje i sprawia radość. Ale jeszcze sobie go otwieramy w górę i zobaczcie, ja sobie tutaj może wezmę mat, będę miała białego. Tu wejdzie nam oczywiście zdjęcie 10 na 15, może troszeczkę będzie trzeba go sobie tam przyciąć, no bo to jest tylko klatka. Mamy kieszeń, tutaj mamy wyciąganie wzoru, jest to też jeden z elementów, który ja bardzo lubię. No i mamy matę na zdjęcia. Mamy matę na zdjęcia taką otwieraną w formie książeczki, więc tych elementów sami widzicie, tych nie liczyłam. Liczyłam tylko takie, które tutaj, wiecie, są matami na zdjęcie. Takie dodatki do zapisania sobie jakichś fajnych wspomnień związanych z wydarzeniem, które tutaj będzie. Ja sobie jeszcze raz tutaj zerknę, słuchajcie, bo ja ciągle ten album przesuwam. Nie chciałabym, żebyście źle mieli złą widoczność. Strona już tu albumowa, słuchajcie, i te boczne maty, czyli zdjęcia, które wsuwamy sobie tutaj boczkiem. Ja sobie zerknę, bo mi się wydaje, że ja robiłam 13 na 18, bo to, no, zobaczcie, tu pięknie wejdzie zdjęcie 13 na 18, więc można sobie takie duże dać, albo sobie dać dwa mniejsze, albo sobie dać jedno większe i sobie tutaj opisać. Takie zdjęcia maty można wsuwać z obydwu stron i wsuwamy sobie do naszej kieszeni. Jak takie maty wykonywać, jak wiecie, jak to w takim albumiku wygląda, to wszystko poznacie na warsztacie. No i mamy stronę pierwszą, prawą i tu już jest mata. Słuchajcie, wszystkie te maty tutaj są na zdjęcia 10 na 15. Otwieramy sobie w prawą stronę. Tutaj też jest miejsce na zdjęcie, tutaj miejsce na zdjęcie jest również. Ja starałam się, że nawet takie podłużne maty, one tutaj te zdjęcia, oj, to chyba mam, słuchajcie, ja sobie zaraz zobaczę, czy to nie jest przypadkiem 10,5 na 15,5, bo coś mi tu, no właśnie, bo tak to przykładam i myślę sobie, że to jest niemożliwe.
bo zdjęcie ma format 10×15, więc mówię o przycięciu, a przecież, o, i tutaj też foteczka nam wejdzie na środek, przecież to jest ono i teraz pasuje mi to, miałam większą opcję tu. Otwieramy sobie w tę stronę, słuchajcie, tutaj zdjęcie też można zamocować, tu mamy taką fajną kompozycję, jak sobie wykorzystać takie elementy właśnie ścinkowe też. Otwieramy, możemy sobie taką matę przykleić tu ze zdjęciem, tu i jeszcze tutaj też, albo wiecie, jak mówiłam, już dwie takie 9×13 i mamy z jednej i z drugiej strony. W ten sposób otwieramy, a jeszcze w tym wszystkim znajduje się kieszeń z taką matą, na którą też zdjęcia można jak najbardziej sobie zamocować. Czy 13×18, czy tam 10×15, czy 2×9×13. Wszystko zależy od tego, na jakie zdjęcia w albumie się zdecydujecie. Tutaj sobie zamykamy z powrotem. No i jedziemy, słuchajcie, dalej. Strona druga, lewa, to strona tutaj z takimi ciekawymi zamknięciami, które też pokażę, jak robić. Są ciekawe dlatego, że nie mają ćwieków, tylko ładnie ozdobne listeczki, więc jak zrobić takie zamknięcia, żeby nie było ćwieków? No tego dowiecie się. No to są listki, one mają takie końcóweczki, wiecie, wyszczępione, więc trochę trzeba się tu poodwijać z tych listków. Otwieramy sobie, o, mogłam jeszcze tu okleić. No i mamy, słuchajcie, tutaj zdjęcia 10×15 wchodzą nam i jedziemy sobie na otwierane raz, dwa i jeszcze tutaj mamy, słuchajcie, taki wodospadzik mini na te zdjęcia. Pięknie tutaj jeszcze jedno wejdzie na dole, więc każda powierzchnia w tym albumie naprawdę bardzo starałam się, aby wykorzystać ją właśnie na umieszczenie tutaj zdjęć, no bo o to nam najbardziej właśnie w albumie chodzi, prawda? Strona trzecia prawa, tutaj również znajduje się mata, słuchajcie, wysuwana z boku. Mamy też taką ala książeczkę tutaj na zdjęcia 10×15 i otwieramy ją sobie w tę i w tę stronę. Mamy tak, ale jeszcze możemy otworzyć sobie zupełnie całkiem tak. No i tutaj, słuchajcie, mamy kieszeń, do której mieszczą nam się zdjęcia, no nawet tutaj z pewnością wejdzie zdjęcie 13×18, więc nie ma co. I tak jak poprzednio 10×15 to są maty. To, co ja też zawsze mówię, że ja wolę bez mat wsuwać. No i mamy książeczkę, możemy sobie wkleić zdjęcie lub cokolwiek tutaj mamy ochotę sobie zanotować. Ja jestem zwolennikiem, jeżeli chodzi o albumy, wsuwania zdjęć bez mat, bo one nam jakby dodatkowo tutaj jeszcze no, zabierają, tak, wiecie, taką generują niepotrzebną grubość. No i mamy stronę czwartą lewą, tutaj taka śliczna dynieczka, słuchajcie, to są produkty tak jak etui czy ta dynka, które przygotowały dla nas Fabryka Weny. Dynieczka jest takim zamknięciem, chciałam, żeby to było takie, wiecie, bardzo jesienne. Mamy tu takie maty, na których możemy sobie jakieś, no wiecie, tam wspominki czy ciekawe historie związane z wydarzeniami, które tu będą w albumie umieścić. Otwieramy sobie jeszcze na bok. No i to jest jedno chyba z dwóch miejsc, gdzie są zdjęcia 9×13, no bo tutaj wiecie, wiadomo, mamy mniej miejsca, otwieramy sobie 2 razy w tę, 2 razy w tę i tutaj jeszcze takie ukryte mamy dwie klapeczki na 10 już i na 15, żeby jak najwięcej tych zdjęć się tu zmieściło, a zobaczcie, strona naprawdę taka niepozorna, a mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 zdjęć wejdzie, więc bardzo fajnie, 13 zdjęć plus jeszcze tutaj takie ozdobne elementy. Kolejna ze stron to jest strona piąta prawa. Ja już tu wyjmuję, wziąłam, tutaj wsunęłam matę, żeby ładnie ta kompozycja była tutaj taka widoczna. Są to książeczki oczywiście na zdjęcia 10×15, więc bez problemu taką foteczkę tutaj, zobaczcie, 10×15 sobie zmieścicie, ale tak naprawdę otwieramy to na 2 razy, czyli mamy tutaj, zobaczcie, 10×15 na tyle zdjęć i mamy takie naprzemienne jeszcze klapki tutaj wewnątrz, więc tak naprawdę mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, aż 15 zdjęć. Więc no, myślę sobie, słuchajcie, że to jest naprawdę dosyć sporo. Czekajcie, na odwrót sobie to może zrobię, tak będzie lepiej. Tu. No, to chyba nie ma kolejnego i większego znaczenia, no ale żeby nie było.
a tutaj pięknie mata wsuwa się jeszcze. No i mamy też tą boczną matę wysuwaną. Kolejna strona, 6. lewa, to jest taka strona, słuchajcie, gdzie już są ćwieki. Ćwieki są na dyńkach. Odkręcamy sobie. Tam, słuchajcie, przy tych listeczkach poprowadziłam warsztat w ten sposób, że jeżeli ktoś będzie chciał, zobaczy sobie to i zrobi to w ten sposób jak ja, a jeżeli ktoś uzna, że woli sobie ćwiekowo, to sobie zamontuje na listeczkach ćwieki, ponieważ dodam ich do warsztatu, w razie czego, gdyby ktoś chciał jednak zrobić to tak bardziej tradycyjnie. Otwieramy taką klapeczkę, tu jest taka wysoka kieszeń, zobaczcie, na takie duże maty. Ja się zastanawiam, może tu jest zdjęcie spokojnie 13×18, zobaczcie. Oczywiście, słuchajcie, jak każdy album, on musi się też wyrobić. To wszystko jest jeszcze takie ciasne, niewyrobione, no jak to w albumie. A w takiej mniejszej kieszeni, która jest zrobiona tutaj w formie takiego łuku, mamy już tradycyjne maty 10×15 czy 9×13, książeczkę, gdzie można wkleić zdjęcia, czy coś sobie opisać. Myślę, że zostawię już to do decyzji Wam. Także jest taka mała, fajna, łukowata kieszonka. Bardzo fajnie to wygląda. No i jedziemy dalej. Ja sobie to tutaj odsuwam. A, ja wyjęłam stamtąd, dobra. To już nie będę tego odwijać, potem sobie wsunę tam. Jedziemy sobie dalej. I tutaj mamy, słuchajcie, ciekawe rozwiązanie, również pop-upowe. Najpierw otwieramy sobie taką klapeczkę tutaj, no coś musiało nam to trzymać wszystko. I jedziemy sobie, słuchajcie, to jest na format też 10×15. Otwieramy sobie i tutaj pięknie lecą nam strony z książeczką. A żeby jeszcze było ciekawiej, mamy taki pop-up book, czyli otwieramy i tu automatycznie te są takie nieruszalne, ale tu jeszcze takie książeczkę możemy sobie w ten sposób przekładać. Więc mamy tak naprawdę 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, no i tutaj 15 zdjęcie, jeżeli ktoś będzie chciał. Myślę, że bardzo dużo zdjęć, słuchajcie, wejdzie, ale samo rozwiązanie zdaje mi się być takie naprawdę bardzo ciekawe, bo tutaj w związku z tym, że ten album tak spada nam to wszystko fajnie w dół, otwiera się jakby automatycznie, a tutaj mamy taki pop-upowy elemencik, który pięknie nam tutaj, zobaczcie, pracuje w naszym albumiku, który sobie też wspólnie wykonamy. Jest pop-upem, ale jest takim praktycznym pop-upem, czyli to, co ja bardzo lubię. No i również wyciągana karta tutaj boczna. Przesuwamy sobie, jedziemy dalej. I mamy stronę, słuchajcie, 8. lewą. Na stronie 8. lewej pojawiła się piękna jesienna rozetka z dekoracją. Mamy tutaj klapkę, która trzyma nam to wszystko, co tam się znajduje u spodu. No a żeby klapeczka też była dosyć ciekawa, mamy tutaj takie małe książeczki, gdzie możemy sobie zanotować różne fajne rzeczy, które chcemy, żeby tutaj pozostały z nami, jeżeli chodzi o albumik. Otwieramy sobie klapeczkę i jest to... A ja sobie tutaj coś zagniotłam, nie przykleiłam dobrze. To się wytnie, poprawię. Jest to drugie miejsce, w którym znajdują się zdjęcia 9×13. Otwieramy również na 2 razy i tutaj również na 2 razy, ale tutaj już wejdzie zdjęcie 13×18 albo po prostu 2 razy 9×13 albo 10×15, jeżeli ktoś będzie takie życzenie miał. Zamykamy sobie dwie i zamykamy klapeczkę z naszą śliczną rozetką. Rozetką zrobimy sobie całą od podstaw. A, trzecie miejsce, widzicie, zapomniałam. Mamy jeszcze trzecie miejsce, gdzie są 9×13, bo tutaj nie zmieścimy na 15,5, ale słuchajcie, to nie znaczy, że nie można zrobić tutaj maty 10×15, wystarczy, tylko że trzeba by było potem skrócić sobie tylko zdjęcie. Zapomniałam jeszcze tutaj, chciałam dodać to, bo powiedziałam, żeby było ciekawe. Mamy tutaj, słuchajcie, kieszonkę. Są tagi duże, są tagi mniejsze, więc każdy tutaj sobie zrobi. Mamy maty na zdjęcia i mamy też takie dodatki, w których będziemy mogli sobie coś zanotować, a to wszystko jeszcze tutaj, słuchajcie, otwierają się nam dwie maty. Chciałam, żeby to tak wykorzystać całkowicie, żeby nie było tutaj tylko takiej kieszeni i nic więcej, więc myślę, że to całkiem fajnie wygląda, że do tej kieszoneczki jeszcze mamy dołożone takie, tak to ładnie, żeby to ładnie wyglądało, nie? O, mamy dołożone jeszcze dwie takie fajne, otwierane książeczki na zdjęcia, no i oczywiście jest też tutaj mata. Otwieramy i ostatnia strona.
Ostatnia strona, 10. lewa, słuchajcie, to jest również taki pop-up. Zobaczcie, bardzo ciekawy moim zdaniem. I mamy tutaj na zdjęcia oczywiście 10×15, a odsuwa nam się on w ten sposób. I tutaj kryją się jeszcze miejsca na zdjęcia, czyli 2, 4, 6, 7, 8 zdjęć nam wejdzie tutaj. I znowu sobie go w ten sposób zamykamy. Także myślę, że też bardzo ciekawe rozwiązanie. Pokażę Wam, jak go wykonać. Bardzo jest to proste, bardzo przyjemne do zrobienia na duże formaty zdjęć. Możecie sobie, słuchajcie, w dużych albumach robić takie podwójne, więc super. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ostatnia strona naszych pór roku skraperki to strona, którą nie zagospodarowałam. I tak ciągnie się to, słuchajcie, od wiosny. W każdym z tej naszych części ta ostatnia strona jest stroną pustą, na której nie robiłam nic. Aby zostawić Wam tutaj pole do Waszej wyobraźni, do Waszej kreatywności, aby w tym miejscu umieścić zdjęcia, rozwiązania, na jakie macie sami ochotę. Papiery zostały, więc można sobie tutaj poszaleć i jakieś rozwiązania zastosować, które Wam się podobają, których może nauczyliście się tutaj, chcieliście coś ze sobą połączyć, a może spodobały Wam się w poprzednich edycjach naszych pór roku skraperki i wykorzystacie je tutaj przy jesieni. Bardzo serdecznie Was do tego zachęcam. Kochani, tak albumik się prezentuje. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Ja przyznaję, że jestem zakochana w tych wszystkich takich pop-upowych elementach, które tutaj naprawdę wzięły mnie mocno za serce i które sprawiły mi wielką frajdę. I myślę też, że Wam również sprawią, bo naprawdę są takie fajne i myślę, że też bardzo praktyczne, ponieważ mimo tego, że ten pop-up zawsze straszy takimi skomplikowanymi i takimi zapychaczami, które niekoniecznie są praktyczne, to jednak tutaj fajnie zmieszczą się nam pełnowymiarowe zdjęcia i sprawi Wam to radość. Moi drodzy, to wszystko byłoby w temacie naszego albumiku. Mamy oczywiście etui, mamy oczywiście tutaj zamykadełko. No i moi drodzy, przechodzę teraz do szczegółów i kilku słów, jak wygląda warsztat, jaki jest jego koszt, zapisów i tak dalej. Zapraszam Was. Zatem, moi drodzy, jesień skraperki jest trzecią częścią pór roku skraperki. Tak jak już wspomniałam, ostatnią będzie zima, gdzie otrzymacie prezent. Oczywiście osoby, które skompletują wszystkie 4 zestawy. Ja też chciałabym przedstawić dzisiaj zwycięzcę naszej zabawy na Facebooku. Osoby, która w tym konkursie, który pojawił się na moim fanpage'u dotyczącym właśnie tej pracy jesiennej, zgarnie zestaw warsztatowy dla siebie i swojego przyjaciela. I zwycięzcą jest Katarzyna Frydel-Latocha. Wszelkie opisy i tak dalej znajdziecie na moim fanpage'u na YouTube. Jeżeli ktoś jest ciekaw, bardzo, bardzo serdecznie Was tam zapraszam. No i jak wygląda, moi drodzy, nasz warsztat w takim skrócie. O tym, czego możecie nauczyć się i wyciągnąć z tego warsztatu, już powiedziałam przy prezentacji. O tym, że kupując taki zestaw, otrzymujecie wszystkie materiały w jednej skrzyneczce, siadacie, dostajecie dostęp, zaczynacie działać. Też już wspominałam, a więc najważniejsze, że zapisy i zakup warsztatu tylko i wyłącznie przez stronę www.asiaszulik.pl, to jest mój sklep internetowy, tam warsztat jest dostępny. Jeżeli jesteś z zagranicy, nie ma problemu, jest możliwość płatności PayPalem, wysyłki za granicę, proszę o wcześniejszy kontakt, ustalimy sobie szczegóły, no i potem śmiało można kupować, kochani. Koszt wysyłki w Polsce 17 paczkomat, 18 kurier. Koszt samego warsztatu 198 zł. To jest cały kurs, wszystkie materiały, wszystko dostajecie do siebie, do domu, siadacie i działacie. Płatność cashbillem, kochani, więc bardzo proszę, aby tam przyjrzeć się tak na spokojnie, automatycznie, po prostu przy zakupie ten system przeprowadza Was do Waszego banku, czyli tak jak Wy płacicie, czy wiecie, jest przelew tradycyjny, tam po prostu automatycznie wybieracie sobie swój bank i opłacacie sobie taki warsztat. Bardzo proszę, aby zwrócić na to uwagę. No, bo wiecie, potem różne takie sytuacje się zdarzają, każdy chce w spokoju i bez nerwów pracować, więc no ja też.
Więc bardzo zachęcam, aby po prostu kupując warsztat od razu płynnie przechodzicie do płatności i tam tych płatności dokonujecie. Tak jak już wspominałam, jest sprzedaż prowadzona przez mój sklep www.asiaszulik.pl. Możecie połączyć to z zakupami w sklepie, a sklep będzie bardzo zaopatrzony, jak to tradycyjnie jest przy warsztacie takim głównym online. Zawsze staram się ten sklepik tam zaopatrzyć, aby przy okazji, kiedy będziecie kupować wasze zestawy warsztatowe, można było sobie dorzucić coś, no co chcecie sobie może uzupełnić, albo jakąś pomoc w albumowaniu. Raz jeszcze przypominam, moi drodzy, że trwa ta nasza zabawa dla osób, które zbiorą wszystkie warsztaciki. Jeszcze przed nami zima, poleci właśnie prawdopodobnie w listopadzie będą wysyłane te zimowe zestawy warsztatowe. Poleci do Was upominek w postaci niezbędnika skraperki. Już się na to cieszę i zapraszam Was bardzo serdecznie. Tak zatem wygląda nasza jesienna warsztatowa przygoda. Bardzo Was serdecznie do niej zapraszam. Mam też nadzieję, że wszystko, co tutaj przedstawiłam, przypadło Wam do gustu i zechcecie ze mną w tę przygodę wyruszyć. Raz jeszcze w skrócie przypominam. Koszt pełnego całego warsztatu z materiałami i z dostępem do kursu 198 zł. Koszt samego dostępu do tylko kursu bez materiałów 80 zł. Wysyłka paczkomatem 17, kurierem 18. Możliwość wysyłki za granicę. Wtedy jest płatność też możliwa PayPalem, ale bardzo proszę o wcześniejszy kontakt, aby ustalić szczegóły. Są osoby, które już wiedzą, jak to wygląda, kupują sobie na sklepie, potem do mnie piszą, więc mniej więcej słuchajcie, jeżeli chodzi o Niemcy, bo to zależy też od wagi paczki, ale ta raczej nie przekroczy wagi. Tam jest do Niemiec to jest chyba coś około 70 zł, także Niemcy, tu na terenie Unii Europejskiej około 70 zł taka paczuszka wysyłana jest kurierem GLS. Szybciutko dociera, jest bardzo szybko na miejscu. Mam tu sporo dziewczyn, które z zagranicy sobie zamawiają i te paczuszki szybko dochodzą. Dalsze państwa, jak najbardziej tam czasem po prostu dłużej ta przesyłeczka idzie. Spoza Unii Europejskiej wysyłamy tylko i wyłącznie pocztą polską. Także tak by to wyglądało. No i co? Kochani moi, zapraszam Was do wspólnej zabawy. Mam nadzieję, że album Wam się podoba, że przypadł Wam do gustu. Ja przyznaję, że z tą kolekcją pracowało się wybornie, mimo jej grafik, dużych wzorów. Naprawdę, jak widzicie, wcale ich nie unikałam, bo tutaj dosyć często się na stronach pojawiają, więc nie jest tak, że ja tutaj sobie omijałam i tylko skupiałam się na tych bazowych stronach, bo naprawdę bardzo wdzięczna jest ta kolekcja. Zresztą, słuchajcie, no co tu dużo gadać, zniknęła z półek Mintaja bardzo szybko. Ja byłam w szoku, szybciutko się zaopatrzałam, więc proszę Was teraz, aby tam śmigać do sklepu i razem ze mną stworzyć ten oto warsztat. Bardzo Wam dzisiaj dziękuję, bardzo serdecznie zapraszam Was do wspólnego warsztatowania. Wszystkie szczegóły znajdziecie jeszcze pod filmem. No i co? Pozostaje mi pozdrowić Was i do zobaczenia na warsztacie. Pa, pa!